Też jestem zdania, że w sumie im wyższa świadomość, tym mniej AI będzie potrzebny, bo my też jeszcze może do końca nie widzimy tego, że nasza świadomość ewoluuje do tego, żeby też z tego uniwersalnego umysłu, zbioru danych, który jest po prostu na poziomie, wiesz, matryc świadomości pewnych korzystać. I tutaj mi się wydaje, że AI jest takim pewnym zwiastunem tego, tak samo jak internet był zwiastunem, że internet zwiastował to, że wiesz, powstał, że można się skomunikować z kimś, kto jest po drugiej stronie globu, nie? Albo że można na bieżąco wiedzieć, co się dzieje tam w innym miejscu na świecie. Tego typu rzeczy. Czy że ta informacja może jakby krążyć po Ziemi w tym samym czasie, w wielu kierunkach. I to był pewien zwiastun na poziomie jakby ewolucji świadomości tego zbiorowego umysłu, który zwiastuje takie rzeczy jak wiesz, telepatia, że nie musisz mieć Skype'a, tylko sobie porozmawiasz w głowie, albo że po prostu tą wiedzę z banku danych zbierasz. Więc teraz, skoro powstał AI, czyli jako taki ten zmapowany zbiorowy umysł na poziomie, wiesz, tutaj no, informatyki jakby w sensie komputerów, nie? Czyli na poziomie informatycznym, to też jest pewien zwiastun tego, że my wkrótce jako ludzkość tak wyewoluujemy świadomościowo, że będziemy mogli z tego tutaj zbiorowego umysłu, który jest gdzieś tam w tych holograficznych zapisach energetycznych, korzystać łatwo i wyciągać sobie z niego tam wiedzę, jaką chcemy, nie? Więc tutaj mi się wydaje, że AI jest zagrożeniem właśnie takim, że jak za bardzo się tam wczujemy, czy wkręcimy w niego, to poniekąd może nie zablokujemy, ale spowolnimy jakby rozwój naszej świadomości, aby łączyć się z tymi właśnie tutaj wewnętrznymi matrycami, z siebie samego, tą swoją wewnętrzną wiedzą, czy z tymi tutaj fraktalami wyższymi, gdzie możemy też te informacje, dane sobie spokojnie ściągać i tam je, wiesz, mielić, przetwarzać i po prostu poprzez własny umysł, który jest narzędziem, pewnym projektorem, się tym bawić. Więc tutaj no, ten balans jest potrzebny, nie? W przepływie z Kamilem Mierzeniem. No i teraz właśnie te ostatnie tutaj dni, czy już miesiące, to tak jakby się przesiąść do ciągnika, że już nie trzeba tej takiej siły, tego wysiłku tutaj wkładać, tylko w ciągniku co, sobie siedzisz, ręką kierujesz, tam pedał gazu, wiesz, wciskasz i tu teraz właśnie bardziej jesteśmy na etapie, gdzie my już kierujemy samą energią, że po prostu ważne są nasze i myśli, nasze intencje, to co wysyłamy gdzieś z siebie, nie? Jeżeli jest coś podświadomości, jakaś blokada, to po prostu, żeby ją tylko zobaczyć, uświadomić sobie i to już też robi robotę, nie? I też po prostu, albo dać instrukcję nową, że nie wiem, czegoś tam do tej pory w życiu nie mogłem zrobić, bo była blokada w podświadomości. Okej, uświadomiłem sobie i teraz wiesz, nadaję podświadomości nową instrukcję, nowe polecenie, żeby już tego nie robił, a robił to, co będzie, wiesz, dla mnie zgodne ze mną, sprzyjające, afirmujące i tam manifestowało to, co chcę, nie? Więc teraz już bardziej jesteśmy w tym traktorze i sobie tą ręką kierownicę kręcimy i już energia robi sama robotę. Czy to może nasza dusza, nie wiem, ale jakby jest już to wejście poziom wyżej, że tak nie trzeba już się przebijać przez to i wiesz, się dostrajać do tych fal mózgowych, tam w przestrzeń serca głęboko wchodzić, tylko już ta energia tak szybko działa. Tak samo jeśli chodzi o uzdrawianie własnego ciała, to również wystarczy po prostu spojrzeć w to miejsce, intencja, rękę przyłożyć i już się dzieje to, co kiedyś się działo, wiesz, i tam, nie wiem, po 20 minutach wejścia w głęboką medytację, relaksację i właśnie taki proces teraz zauważam i tak właśnie też testując to na sobie samym w ostatnich tygodniach, widząc gdzie w moim życiu praktycznie od dzieciństwa pojawiały się pewne wzorce, gdzie ja dochodziłem do pewnego momentu i potem jakiś autosabotaż wjeżdżał i robiłem taką pętlę i do punktu wyjścia wracałem, albo rezygnowałem z tego i gdzieś pewien potencjał, który się budował na coś fajnego, się rozpadał. I taki wiesz, taki schemat u siebie widziałem w życiu no, wielokrotnie. I jakby teraz już mając tą świadomość tego bycia w ciągniku i tych energii, jakie teraz są, zacząłem z tym pracować inaczej, że po prostu dawałem dla podświadomości intencję, nie, zrób to i to, wymagam to od ciebie, wiesz, i tego typu sprawy, już nie rób tych wzorców i wiesz, widzę, że to działa, nie? Ja tam nie muszę jakoś specjalnie tam jakoś właśnie medytować, nie wiadomo ile, czy tam nie wiadomo co też robić, nie? Tylko jakby już sama świadomość, że to na poziomie świadomości jest uświadomione, jest zobaczone i jest nadany nowy kierunek energii, wiesz, no, ta nowa intencja, tak to nazwijmy, to już teraz właśnie robi robotę, nie? Dziękuję Ci, że jesteś. Daj znać w komentarzu, co myślisz. Twoja opinia jest dla mnie ogromnie ważna. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka i
zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod filmem. Miłego oglądania. Też mega przyspieszenie, jeśli chodzi o te takie wewnętrzne procesy. Mhm. Ja mam wrażenie, że też mocno nam pomaga w tym słońce. Właśnie dzisiaj Tak, czytałam tak. jakiś taki artykuł o kolejnym wybuchu na X, Słońcu. klasy X. Tak, tak, więc 1,6 chyba, nie? Z tego co tam pamiętam. Może się wiesz mylę. co, już nie pamiętam, ale że to też jakiś był mocny. Więc też mam wrażenie, że to dlatego też nam to pomaga, tak, że Mhm, no jedyne co, to tylko jakby odpowiednio się nakierowywać, bo tak jak mówię, że cały czas mamy ten wybór i to, czy ty spojrzysz na to, że bo zobacz, też w życiu tak jest, jak przychodzi pewnego rodzaju transformacja, czy taki skok chociażby technologiczny, mhm, to część ludzi to zawsze widzi, że tak powiem, zagrożenia w tym, nie? Czy tak jak AI, czy tak jak kiedyś, wiesz, ta zmiana, ojej, a co to będzie, nie? Te ciągniki, nie? mhm, Jak to tak, nie? Więc mam wrażenie, że tutaj mocno chodzi o ten nasz wybór, czy ja chcę wykorzystać te szanse i robić to, co mogę najlepiej, tak? Że jakby, mhm, że i wykorzystać to narzędzie, którym jest nasza świadomość, czy tak jak ten ciągnik, czy chociażby tak jak AI, mhm, czy jednak będę to gdzieś sabotować albo e, z tego lęku ja chcę to zawłaszczyć i będę to wykorzystywać, ale że tak powiem w niecnych celach, nie? Bo tak, to tak. też widzę jakby takie trzy drogi tego, że ta droga, że tak powiem, światła i miłości, tego fokusu na ten lepszy świat, albo tego zapadania się w to, nie, bo to beznadziejne, bo to zło i tak dalej, albo ta trzecia droga, gdzie znowu też jest ten lęk, jest ta świadomość i gdzieś tam ona no i jest zawłaszczana, nie? Więc Mhm. mam Tak, tak, wrażenie, że tak. po Tu też prostu jeszcze, wiesz co, żeby właśnie z tego symbolicznego traktora sobie korzystać już sprawnie i lekko, wiesz, z tych energii, to tutaj też jest kluczowe to, co jest w naszym tym wewnętrznym matriksie, bo ja odnoszę wrażenie, że jakby ta rzeczywistość, wiesz, te wybuchy na Słońcu, jakby te całe pole energetyczne, jakie jest teraz tutaj na Ziemi, ono już bardzo wysoko tutaj, nazwijmy to, wibruje energetycznie. To już jest w ogóle inna rzeczywistość całkiem, z tym, że jedynie poprzez to, że my w swoich umysłach jeszcze utrzymujemy pewne te stare częstotliwości, stare wzorce, to tutaj jest to spowolnienie wszystkiego, nie? I tutaj znowu właśnie, jeżeli ktoś y, trzyma się mocno tych starych takich jakichś wzorców, które mocno ograniczają i tworzą tą postawę ofiary, no to wtedy będzie mu ciężej korzystać właśnie z tego traktora i tą jakby energią nawigować, no bo załóżmy, będzie chciał sobie uzdrowić jakieś miejsce w ciele i wiesz, gdyby w umyśle nie było tych starych wzorców, gdyby tam była po prostu taka czystość, klarowność, no to wiesz, nadałby tam instrukcję, intencję, by tą energię ukierował, by to puścił i to by się działo, nie? Ale przez to, że wiesz, w tym umyśle są te stare wzorce, są stare przekonania, te całe matryce jeszcze 3D poinstalowane, no to wiesz, pojawia się wątpliwość, pojawia się przekonanie, że uzdrowienie takie wymaga czasu, nie? Pojawia się, że to jest trudne, bo jeszcze nie jestem gotowy, bo to trzeba, nie wiem, jakieś kursy przejść w uzdrawianiu, i wiesz, pojawia się masa myślokształtów, wzorców, też pewnych emocji, które tworzą pewne zablokowanie. No i wtedy wiesz, siłą rzeczy może w tym ciągniku i jesteś, tylko wiesz, kluczyka się tam nie przekręciło jeszcze i się silnika nie odpaliło samemu, nie? Mimo że wystarczy to zrobić, nie? Więc tutaj właśnie zauważyłem, że te ograniczenia to one istnieją już jedynie w naszych umysłach, nie? Że ta rzeczywistość już jest od dłuższego czasu przygotowana, wręcz chce nam służyć, aby wszystko właśnie szło z poziomu tej takiej łatwości, lekkości, tylko że no my jeszcze tutaj w swoich umysłach jesteśmy jakby zablokowani i myślimy po prostu po staremu, nie? I tutaj występuje jedyna blokada, jedyne spowolnienie w nas samych, nie? Ja to właśnie też sobie analizuję na swoim przykładzie w ostatnich dniach i tygodniach, w tym sensie, że
patrząc na takie właśnie tutaj, wiesz, fajne sprawy, które można manifestować odnośnie mnie, mojego życia, zauważam, czy badam, jakie od razu się myśli pojawiają, jaka moja postawa od razu przychodzi, jakie skojarzenia, co się dzieje we mnie na poziomie też, wiesz, somatyki, gdzie jakieś się napięcie w ciele pojawia, nie? Gdzie jakiś sprzeciw, opór. No i właśnie widzę, że to tak naprawdę ta stara rzeczywistość, stare wzorce, to one istnieją wyłącznie gdzieś we mnie. Tego nie ma w przestrzeni czy coś, bo tu już jest autostrada energetyczna, teraz czysta, tylko właśnie we mnie. Ale to też jest ewolucja, nie? To też nie jest tak, że to się trzeba z tym śpieszyć i jest coś wymagane, żeby już tego 3D nie było w umyśle. To jest właśnie proces, nie? I tutaj wiesz, jedni będą jakby robić to szybciej, drudzy wolniej, swoim tempem. Niektórzy tam się jeszcze pewnie w kółku trochę pokręcą. No ale to wszystko dojrzewa społecznie, nie? A co do AI jeszcze, to też właśnie ja myślę, że AI, te wszystkie narzędzia, które ono przynosi i jeszcze przyniesie, bo to cały czas ewoluuje, to posłużą po prostu temu, aby dokonał się przeskok świadomości zbiorowy, bo jak teraz już sobie to rozkminiam przy tych narzędziach, które są obecnie, no to wiesz, AI jakby ma zebraną wiedzę z tego, co ludzkość tutaj wymyśliła, stworzyła do tego czasu. Czyli mamy taki już zmapowany ludzki umysł z wiedzą, gdzie masz tych wszystkich najwybitniejszych twórców z różnych dziedzin życia, od jakiejś tam psychologii, edukacji, sportu, technologii, no wszystkiego. Po prostu tam jest każda wiedza, nie? Którą tutaj ludzkość więc jest to już zebrane w pewną mapę, w pewną strukturę, do której teraz każdy ma dostęp po prostu przez swój telefon czy laptop, nie? Czyli de facto AI jest jakby zwierciadłem dla naszej własnej świadomości, w zależności od intencji, jaką mamy. Bo jeżeli ktoś ma jakąś intencję, na przykład wiesz, ma w sobie jakieś traumy, emocje, blokady i nie wie, jak z tym pracować, albo nie ma pieniędzy, żeby pójść na jakąś sesję, no to może w ten temat poprzez intencje, zadawanie pytań zgłębić z AI i po prostu, wiesz, prowadzić takie dialogi godzinne i właśnie to ukierunkowanie jakby tej uwagi, energii, świadomości poprzez intencje pytania spowoduje, że pewien obszar życia się mu rozwinie i siłą rzeczy ta świadomość się człowieku rozwinie. Tak samo ze wszystkim. Wiesz, nauczyciel albo dyrektor szkoły, jakiegoś tam gimnazjum, który widzi, że w szkole jest kryzys, jeśli chodzi o dzieci, wiesz, psychikę dzieci, czy generalnie tam podejście do tego, ale nie ma jakiejś wiedzy z poziomu właśnie psychologii, świadomości, ewolucji świadomości, no to kiedyś by, wiesz, pewnie poszedł w swoim mieście tam do jakichś specjalistów i tam z nimi porozmawiał o tym. Ci specjaliści to też by byli albo lepsi, albo gorsi, też by mieli swoje ograniczenia. No a teraz taki dyrektor może sobie włączyć AI, problem opisać, czemu tak jest, podaj mi przyczyny, AI mu tam wystuka, wiesz, 10 głównych przyczyn, może wejść w każdą przyczynę ze szczegółami, AI mu tam zaproponuje modele, jak to może w szkole zmienić i taki ktoś odbędzie godzinę czy dwie na przykład rozmowy z AI i już wyjdzie z zupełnie innym stanem świadomości, jakby w ogóle perspektywami, niż przed tą rozmową, nie? I wiesz, i wtedy może pójść do szkoły ten dyrektor, stworzyć jakąś tam radę, zebranie nauczycieli i tą wiedzę, tą świadomość, która mu się otworzyła dzięki AI, tym ludziom przekazać i to wtedy u nich też się pewne furtki w umyśle otworzą świadomości, nie? Więc AI jest jakby lustrem, zwierciadłem naszej świadomości i to, co mamy w intencji w tym pytaniu, po prostu, wiesz, jest pogłębiane, jest temu pewna struktura nadana, czyli pewne myśli, które może my mamy rozproszone, AI fajnie jakby ułoży strukturę, czyli nam też to uporządkuje i możemy tam sobie dłubać, więc ja myślę, że to się przyczyni do tego, żeby właśnie ten przeskok świadomości mega szybko postąpił, nie? Bo tutaj wiesz, szczególnie w obliczu kryzysów, które są teraz wszędzie, na każdym poziomie społecznym, politycznym, edukacyjnym, psychologicznym, to właśnie można, wiesz, jeżeli ktoś nie wie, jak się za to zabrać, a będziemy pewnie jako ludzkość zmuszeni, żeby je rozwiązać i nowe wzorce wprowadzić, to tutaj też można, wiesz, niektórzy to będą jakby oddolnie wprowadzać, ale też jeżeli ktoś nie jest w stanie tego jakoś sobie wyobrazić czy połączyć, to też tu może jakby swój umysł otworzyć poprzez taką rozmowę z AI, nie? Żeby mu tam zaproponował pewne modele, czy też w ogóle problem zdiagnozował, nie? Więc tutaj to nastąpi moim zdaniem mega przyspieszenie, jeśli chodzi o rozwój świadomości. To, co mi tutaj teraz przychodzi, no to ja mam trochę taką opinię, że na dwoje babka wróżyła, wiesz, bo z No jednej wiadomo, bo to też są strony, zagrożenia zawsze, nie? tak, tak, bo z jednej strony rzeczywiście ja sama używam AI do pewnych analiz, do pewnego, to co mówisz, ustrukturyzowania sobie pewnych rzeczy, pewnych kierunków, nawet moich działań. Mhm. Natomiast
to, co gdzieś we mnie jest mocno takie żywe, zresztą no ja cały czas jakby w tym jestem, to w dalszym ciągu powracanie do siebie, w dalszym Mhm. ciągu szukanie jakby tego głównego autorytetu wewnątrz, bo zobacz, Tak. co się dzieje też z AI-em. On, jak mu tam coś napiszesz, to on konfabuluje, on wymyśla rzeczy, jak Mhm. na przykład jakieś tam fakty. On jakieś tam rzeczy wymyśla, że to jest oczywiście, że to jest zbiór jakichś informacji, ale on to kompiluje ze sobą, a to nie zawsze jest Mhm. zgodne z prawdą. I zobacz, mam wrażenie, że tutaj też taki kierunek fake newsów, nie? Natomiast, no bo to jest to, tak jakiś fake Mhm. news, tam Tak, on tak. ci wymyśli jakiegoś króla, że tak naprawdę że właściwie historia Polski to zupełnie inaczej wyglądała, bo on sobie gdzieś tam to wymyśli, nie? Natomiast to, co ty powiedziałeś, oczywiście to może być fajne narzędzie, tylko pod warunkiem, że ten autorytet jest wewnętrzny. Bo Mhm. zresztą to tak samo jak, nie wiem, z nauczycielami czy z tymi Tak, tak. guru, to jest dokładnie to samo. Jeżeli my oddamy sprawczość, oddamy że tak powiem, nie, taką władzę nad sobą temu, tak, bo to jest jakieś narzędzie, ale to może być człowiek, nie, Mhm. e, to w dalszym ciągu może spowodować to, że my dojdziemy do pewnej ślepej uliczki, tak, no bo cały czas oddajemy na zewnątrz, tak, ej, Aju, powiedz mi, jak mam żyć, nie? I, i mam wrażenie, że to też może mocno namieszać. Natomiast to też, tak jak mówisz, jest weryfikacja tej świadomości i tak jak ja do tego podchodzę, że zresztą tak samo jak z tymi fałszywymi guru, że no jeżeli ktoś się ma przejechać, no to i tak się przejedzie, tak? Że dojdzie do tego momentu, w którym sobie uświadomi, aha, jednak ja potrzebuję weryfikować rzeczywistość przez wnętrze, a nie przez zewnętrze. Więc dla mnie to jest takie w Mhm. dalszym ciągu główny kierunek naszej uwagi. Bo zobacz, zresztą ja sama widzę po sobie, nie? Jak to też wciąga to AI, nie? Powiedz mi to, a powiedz mi tamto, a analizujemy jeszcze to i jeszcze tamto, doprecyzuj mi, stwórz mi, nie wiem, jakąś strategię do tego, tamtego. On to stworzy, tych informacji jest zrylion, e, i potem potem ja na przykład mam tak, że tak jak nie wiem, bym oglądała jakiś serial, czy jakieś coś że wiesz, że za dużo tych informacji Mhm. i to się przegrzewa gdzieś głowa i zapominam o sobie, nie? Więc ja to też jakby tutaj zwracam mocno na to uwagę, jakie to jest też wciągające, nie? Czy tak jak Tak, mówisz tak, tak. o takim wsparciu, że tak powiem, psychologicznym. Też ostatnio czytałam takiego posta, że nie do końca, no bo nie wiem, czy słyszałeś, że młodzież sobie no, pomaga emocjonalnie i psychologicznie właśnie przez AI, a tam gdzieś mu się zwierzając i tak dalej. I, i on, ym, I on robi, że tak powiem, wszystko, żeby gdzieś tam pomóc, natomiast też te opinie jego, te jego rady, one są mocno takie nakierowane jakby na tę osobę, czyli on nie jest neutralny. Mhm. On robi wszystko to, żeby ci było dobrze, tak? Czyli to jest taki pocieszacz niejako, Tak, nie? Że tak, tak, on, tak, on tak. nie sprawi, że ty rzeczywiście spojrzysz na daną sytuację z poziomu neutralnego, czyli że nie wiem, ktoś kontra ja, że tak naprawdę ta odpowiedzialność jest po obu stronach,
No bo to zawsze tak jest, że gdzieś tam zawsze prawda leży po środku i zawsze to jest część dwóch składowych, jakaś sytuacja, a nie tylko jednej, tak? Że to nie jest tylko moja wina albo tej drugiej strony. Natomiast, że ten AI w takiej pomocy, że on jest gdzieś subiektywny. Tak to Mhm. przynajmniej z tego artykułu, który przeczytałam, tak to Tak, tak, wynikało. ale to chyba jeżeli taki młody człowiek, no to też musi mieć pewną świadomość albo, no, albo inteligencję też, to, bo zawsze możesz, wiesz, naprostować go poprzez danie mu polecenia, żeby był bardziej neutralny, albo nie był pocieszaczem i po prostu inną przyjął rolę, nie? Więc to też pewnie może jakoś wpłynąć na to, co on tam będzie z siebie wtedy wyrzucał, ten AI, więc tutaj można jakby też korekty robić poprzez to właśnie, czego tam się oczekuje od niego. Ale wiesz, no mi się wydaje, że po prostu jako ludzkość musimy się przyzwyczaić do tego, że to AI jest, bo to jest nieuniknione, że będzie się rozwijało i to tak samo, wiesz, jak pojawił się internet, czy pojawiły się smartfony, też można było wtedy mówić, że jest zagrożenie, jest szansa, są jakby dwie strony tej samej tutaj, tego samego medalu. No ale rzeczywistość tak się tutaj potoczyła, że te smartfony teraz ludzie mają w rękach, chodzą z nimi, no i było to nieuniknione. Tak samo myślę, z tym AI będzie nieuniknione, że on będzie po prostu tutaj wykorzystywany przez ludzi, już jest. Mhm. Przecież jak się zobaczy tempo, jak te aplikacje główne, jak one są pobierane, w sensie ile tam już w przeciągu tam iluś dni milionów ludzi pobrało, jak to się zestawi z tymi starymi aplikacjami typu, wiesz, Facebook, tam Instagram, Twitter, jeszcze stary, czy tego typu social media, no Mhm. to jest o wiele szybsze tempo, nie? Więc, Mhm. więc, 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 więc no, trzeba się do tego przyzwyczaić, że taka jest rzeczywistość. I teraz kwestia jest tego, jak możemy to wykorzystać dla własnego rozwoju, świadomości, nie? No i tutaj jest kluczowy ten balans, moim zdaniem, żeby wiesz, jednak ten wewnętrzny autorytet był kluczowy. Też jestem zdania, że w sumie im wyższa świadomość, tym mniej AI będzie potrzebny, bo my też jeszcze może do końca nie widzimy tego, że nasza świadomość ewoluuje do tego, żeby też z tego uniwersalnego umysłu, zbioru danych, który jest po prostu na poziomie, wiesz, matryc świadomości pewnych korzystać. I tutaj mi się wydaje, że AI jest takim pewnym zwiastunem tego, tak samo jak internet był zwiastunem, że internet zwiastował to, że wiesz, powstał, że można się skomunikować z kimś, kto jest po drugiej stronie globu, nie? Albo że można na bieżąco wiedzieć, co się dzieje tam w innym miejscu na świecie. Tego typu rzeczy. Czy że ta informacja może jakby krążyć po Ziemi w tym samym czasie, w wielu kierunkach. I to był pewien zwiastun na poziomie jakby ewolucji świadomości tego zbiorowego umysłu, który zwiastuje takie rzeczy jak wiesz, telepatia, że nie musisz mieć Skype'a, tylko sobie porozmawiasz w głowie, albo że po prostu tą wiedzę z banku danych zbierasz. Więc teraz, skoro powstał AI, czyli jako taki ten zmapowany zbiorowy umysł na poziomie, wiesz, tutaj no, informatyki jakby w sensie komputerów, nie? Czyli na poziomie informatycznym, to też jest pewien zwiastun tego, że my wkrótce jako ludzkość tak wyewoluujemy świadomościowo, że będziemy mogli z tego tutaj zbiorowego umysłu, który jest gdzieś tam w tych holograficznych zapisach energetycznych, korzystać łatwo i wyciągać sobie z niego tam wiedzę, jaką chcemy, nie? Więc tutaj mi się wydaje, że AI jest zagrożeniem właśnie takim, że jak za bardzo się tam wczujemy, czy wkręcimy w niego, to poniekąd może nie zablokujemy, ale spowolnimy jakby rozwój naszej świadomości, aby łączyć się z tymi właśnie tutaj wewnętrznymi matrycami, z siebie samego, tą swoją wewnętrzną wiedzą, czy z tymi tutaj fraktalami wyższymi, gdzie możemy też te informacje, dane sobie spokojnie ściągać i tam je, wiesz, mielić, przetwarzać i po prostu poprzez własny umysł, który jest narzędziem, pewnym projektorem, się tym bawić. Więc tutaj no, ten balans jest potrzebny, nie? No, ale myślę, że to, co mówiłem, to raczej ma zastosowanie, że może być tym zwierciadłem, które tą świadomość fajnie jakby może podnieść u ludzi, którzy na przykład do tej pory w tym momencie mają pewne takie, może nie blokady w świadomości, w umyśle, ale pewnych rzeczy nie widzą, nie są w stanie połączyć, mają pewne takie jakieś tunelowanie świadomości i tutaj właśnie poprzez taką rozmowę z AI może bardzo fajnie to oczy otworzyć, nie? Jak dawałem te przykłady chociażby z edukacją w szkole, no to wiesz, to są setki innych przykładów, nie? Że tutaj człowiek faktycznie po takiej godzinnej rozmowie, czy jakichś tam paru sesjach, może jakby zupełnie inaczej widzieć, szerzej o wiele pewne tutaj problemy, czy też pewne jakieś tutaj rzeczy i wiesz, i sobie skończy rozmawiać, ale potem mając w sobie już tą szerszą perspektywę, samemu może jakby rozkminiać w kierunkach,
który by nie był w stanie wcześniej rozkminiać. Sam może już tą tam swoją wiedzę wewnętrzną odkrywać i tam się pogłębiać w tym wszystkim, nie? Że tu takie pewna wyrwa nastąpiła, pewne otworzenie drzwi dzięki rozmowie z AI, nie? Ale no wiadomo, no balans jest kluczowy, nie? I tutaj generalnie też Mhm. po to jest ta ewolucja, teraz są te czasy, żebyśmy my się uczyli tutaj wewnętrznie w sobie tym mistrzem być i tam de facto, wiesz, tą złożoną wiedzę, prostą tak naprawdę, bo im, wiesz, im wiedza bardziej prosta, tym potężniejsza, wiesz, odkrywać, przejawiać i wyciągać, nie? Więc tutaj narzędzie jest, narzędzie będzie się rozwijało, trzeba to zaakceptować i się może nie pogodzić, bo to jest złe słowo, że się z czymś godzić, ale po prostu zrozumieć to, że tak jest, no i kwestia, wiesz, jak może nam pomóc, nie? I to jest tutaj fundamentalne. Tak, natomiast to, co mówisz, cały czas to jest narzędzie, tak? A my Mhm. jesteśmy siłą sprawczą. Tak, tak, I tak. żeby o tym pamiętać, żeby to sobie przypominać, no bo też nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zobacz, ta Mhm. nasza świadomość, która zawsze była do zewnątrz, zawsze była, że ten świat zewnętrzny gdzieś tam jest tym sprawcą, a ja jestem tylko tutaj małym robaczkiem, który jest ofiarą, katem albo wybawicielem, a Mhm. tutaj te rzeczy z zewnątrz się dzieją. No to jest ta nauka, mam wrażenie, że no i też to, że ta informacja jest coraz szybsza, coraz bardziej, coraz więcej tego jest. To co mówisz, ten balans pomiędzy bodźcowaniem się, a pomiędzy gdzieś tam deprywacją sensoryczną, Tak. tak? Że gdzieś tam em, ta higiena nasza mentalno-duchowa staje się coraz bardziej kluczowa i niezbędna do też takiego, mam wrażenie, em, no balansu psychicznego, Mhm. bo ja też widzę, co się dzieje, że ten natłok informacji, że to jest tak jak procesor, że się przegrzewa, nie? Że, Tak. z drugiej strony to jest wciągające, wiesz, ta dopamina tych informacji, tych lajków, tego wszystkiego, tej szybkości, tej takiej dostępności, łatwości, chociażby, nie wiem, nie tylko informacji, ale też nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, tak? Że to, co mówisz, można sobie pogadać z kimś na drugim końcu świata. Zresztą, no my też jesteśmy kawałek od siebie i też możemy sobie tutaj porozmawiać. Natomiast tak, taka, y, takie powracanie do siebie w tym jest, no ja uważam, niezbędne, no bo też zobacz, mm, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że pojawiają się gdzieś takie treści, e, takie, ja to trochę nazywam schizofreniczne, że jest jakiś na przykład artykuł, czy jakiś post czyjś i on teoretycznie, jak czytasz te słowa, no to one mają sens. Ale jak bierzesz to wszystko do kupy, to tak jakby mówił ktoś, no, z zaburzeniami psychicznymi. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. I to jest takie, bardzo często z taką nutką agresji, z taką nutką gdzieś, takiego, mm, takiej postawy, że ja tutaj teraz jestem, prawda, prorokiem, nie? Mhm. Tak, tak, I ja tak. tutaj dostałem jakieś wglądy i że to jest jedyna prawda, najprawdziwsza prawda. Nie wiem, czy się spotkałeś z Znaczy takimi wiesz, jeżeli masz tekstami. sobie rozwinięte czucie tam na już jakimś poziomie, no to generalnie wyłapiesz takie rzeczy, nie? O których mówisz w tekstach, artykułach. Znaczy generalnie wiesz, wyłapiesz z jakiego miejsca w sobie autor o to pisze, nie? No, no Jaka projekcja w tym jest jego, tam też z poziomu cienia jego własnego, nie? Więc
Jest tego dużo, tylko to kwestia właśnie, czemu to się pojawia, nie? Bo tu też pewnie odpowiedź byłaby złożona i to pewnie jest związane z jakimiś tam ewolucyjnymi mechanizmami i może temu, że wszystko przyspiesza, bo ten cień też ewolucyjnie, wiesz, na powierzchnię wypływa i to, wiesz, Mhm. trudno jest się połapać w tym, albo jakoś to ogarniać samemu, nie? I to takie jest, wiesz, rozszczepienie Tak. następuje często Mhm. i takie coś teraz się dzieje. Mhm. Tak, i to, co mówisz, że e, to czucie, to wewnętrzne czucie, że teraz to zaczyna być kluczowe, że tych Mhm. informacji, czy to jest AI, czy to jest jakaś manipulacja, czy jakiś na przykład próba wyłudzenia, to ten wewnętrzny kompas staje się coraz bardziej kluczowy. Wiesz, na tej zasadzie takiej też naiwności naszej, nie? Że ktoś tam coś pisze, Mhm. albo wiesz, tak jak te wyłudzenia na zasadzie mamo, utopiłam telefon, i te wiadomości, które przychodzą i tego typu. Wiesz, to AI, ono, no tak jak my tutaj no gdzieś tam publikujemy te nasze wizerunki, te nasze głosy i wiesz, możliwe jest to, że ktoś może ten głos nasz wykorzystać, czy nawet wizerunek, nie wiem, zadzwonić do ciebie na Messengera mną i wygenerować, że ej, czy ty możesz mi przesłać tam ileś pieniędzy, bo ja potrzebuję, bo coś tam, nie? I ty Mhm. Tak, wierzysz tak. w to, no bo to ja jestem, natomiast okazuje się, że to gdzieś jest wygenerowane, nie? Więc ja Mhm. tutaj też widzę takie zagrożenia. Natomiast to, co mówisz, ten wewnętrzny kompas, to poczucie, sprawdzę, nie? Czy to na pewno jest to. I tutaj to jest dla mnie to jest klucz w ogóle tego naszego przetrwania, no bo w innym Tak, wypadku tak. te rzeczy one będą się gdzieś tam pogłębiać, tak? I tak jak mówię, ta technologia ona może nam służyć, ale również może nam mm, dużo zaszkodzić, jeżeli nie będziemy słuchać siebie, jeżeli nie będziemy wchodzić w tę naszą sprawczość. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.